To już prawie miesiąc nalotów, bombardowań, śmierci i strachu o własne życie. Od 7 października, czyli od dnia, gdy Hamas napadł na Izrael, strefa Gazy jest nieprzerwanie bombardowana przez izraelskie samoloty, a od niedawna trwa tam także ofensywa lądowa. W tym filmie chcę pokazać Ci, co dzieje się teraz w oblężonej strefie Gazy. Obejrzyj ten film do końca, jeśli chcesz poznać prawdziwe informacje o sytuacji w Gazie. Strefa Gazy jest w tej chwili całkowicie odcięta od świata. Przed wojną nieliczni Palestyńczycy, którzy mieli pozwolenia, mogli z niej wyjeżdżać. Teraz wszystkie przejścia z Izraelem są zamknięte. Palestyńczycy nie mają więc dokąd uciec. Od 7 października Izrael nieprzerwanie bombarduje cele związane z Hamasem w Gazie. Chodzi o domy przywódców organizacji, magazyny broni czy podziemne tunele. Ale wraz z upływem czasu coraz częściej z Gazy docierają informacje o tym, że bomby spadają na miejsca, gdzie chronią się cywile. Tak było 31 października, kiedy Izrael zbombardował największy w Gazie obóz dla uchodźców Dżabalija. Ostrzał spowodował, że zawaliły się podziemne tunele Hamasu i powstał ogromny krater. Strona palestyńska twierdzi, że w tym i w następnych ostrzałach Dżabalii mogło zginąć nawet kilkaset osób. Bombardowane są także szpitale. Izraelskie bomby spadły m.in. na karetki zaparkowane przy największym w Gazie szpitalu Al-Shifa. Hamas twierdzi, że w pojazdach byli pacjenci, którzy mieli być ewakuowani na leczenie w Egipcie. Izrael twierdzi, że karetki były używane przez Hamas. Zbombardowane zostały także siedziby Instytutu Francuskiego, francuskiej agencji prasowej AFP czy też kościoły. Izrael za każdym razem twierdzi, że Hamas ukrywa się wśród ludności cywilnej i ma swoje centra dowodzenia, na przykład pod szpitalami. Według strony palestyńskiej od początku izraelskich nalotów zginęło co najmniej 9,5 tysiąca Palestyńczyków, w większości cywilów. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że wśród ofiar jest aż 3,5 tysiąca dzieci. Gaza jest odcięta od dostaw żywności, prądu, wody i paliwa. Wobec braku prądu szpitale wykonują tylko najpilniejsze zabiegi. Palestyńczycy nie mają w kranach czystej wody, bo nie pracuje oczyszczalnia ścieków. Zamiast tego piją brudną wodę z morza, co oznacza ogromne ryzyko groźnych chorób. Ze swoich domów uciekło co najmniej 1 milion osób, czyli co najmniej połowa populacji Gazy. Aż 700 tysięcy osób chroni się w szkołach prowadzonych przez ONZ, gdzie jedna toaleta przypada teraz na 100 osób. Palestyńczycy chronią się też w szpitalach czy w kościołach. Szacuje się, że na północy Gazy, gdzie trwają najcięższe walki, wciąż pozostaje około 400 tysięcy cywilów. Większość Palestyńczyków, zgodnie z poleceniem izraelskiej armii, ewakuowała się na południe Gazy. Największe miasto w tym rejonie, Chan Yunis, jest teraz przeludnione. Tysiące osób koczują na ulicach bez pieniędzy, bez środków czystości, a po chleb trzeba stać kilka godzin. Co prawda na południe Gazy wjeżdżają ciężarówki z pomocą humanitarną, ale ONZ mówi, że to kropla w morzu potrzeb. Walki na lądzie toczą się teraz na północy Gazy oraz w rejonie Gaza City, czyli największego miasta w palestyńskiej enklawie. Izraelskie wojsko twierdzi, że okrążyło już miasto, a coraz więcej budynków jest już w gruzach. Armia informuje też o kolejnych zabitych dowódcach Hamasu. Zabicie Hamasowców to główny cel izraelskiej operacji. Jest jednak mało prawdopodobne, by Izraelowi się to udało, bo chodzi tu o kilkadziesiąt tysięcy osób, które często chronią się wśród cywilów. A nawet gdyby Izraelowi się to udało, to pytanie, jak ogromny byłby tego koszt i co dalej z Gazą, gdzie już teraz prawie połowa ludzi straciła swoje domy. O tym, jak dramatyczna sytuacja panuje w Gazie, niech świadczy fakt, że przez ostatni miesiąc zginęło tam niemal tyle samo cywilów, ile Rosja zabiła na Ukrainie przez 1,5 roku wojny. Na naszym kanale na YouTube mamy znacznie więcej historii związanych z konfliktem Izraela z Palestyńczykami. Wyjaśniamy też, o co chodzi w tym konflikcie, dlaczego Hamas zaatakował Izrael przed miesiącem i odpowiadamy na pytanie, co może stać się dalej. Subskrybuj nasz kanał, oglądaj nasze produkcje, a na pewno nie będzie to czas stracony. Pod tym i pod innymi filmami zostaw swój komentarz. Wszystkie komentarze są przez nas uważnie czytane. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia.